Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Wracamy do wróżenia z fusów. Mamy Crypto University. Jak co tydzień w środę przyda się chyba dzisiaj, bo każdy się zastanawia, bo wiemy, że Bitcoin osiągnął $12,000 i jest nadal powyżej. Także to jest ciekawa wiadomość dla wszystkich. I pewnie się zastanawiacie, jak długo, czy można jeszcze tutaj zagrać na tym. Dojdzie do 16, 20. Nie obejrzałem odcinka, żeby się tutaj nie nudzić. Dopiero niedawno skończyłem różne tutaj rzeczy wywijać z antywirem i wszystkie aktualizacje sterowników, co tu nie miara przez całą noc, także do teraz. Reszta to była praca na telefonie przez cały dzień, także jest czysty komputer, działa świetnie, jestem zadowolony. Także tutaj na początku się chwalił z 17 marca z tym wykresem, że wchodzimy w złotą zonę, czyli w tą złotą strefę i to może być dobre wyjście właśnie z 17 marca, żeby wyjść wyżej. Więc zacznijmy od setupu, jaki ma na ten tydzień Crypto University. Mówi, że musimy mieć najpierw ten mindset tradera, profesjonalisty. I want you to think like a professional trader. I macie myśleć jak profesjonaliści. Act like a professional trader and see the charts like a professional trader. So we're going to cover the founding principles of what I want you to look at. I teraz ustawimy nasze fundamenty, na co należy teraz zwrócić uwagę przy tej cenie. Number one, we're looking here. Po pierwsze, patrzymy na to. Right? This is the HV, the historical volatility. To jest HV, czyli historyczna zmienność. We know on the weekly chart for Bitcoin, when Wiemy, że na tygodniowym wykresie dla Bitcoina we're below this level of byliśmy poniżej 40. 40. Afterwards comes a relatively parabolic move. I potem wyszliśmy z takim parabolicznym wzrostem. We know this by looking back in history. Wiemy to dlatego, że patrzymy wstecz na historię. And any time price has been below this 40, I za każdym razem, kiedy byliśmy poniżej 40, it's very rare. It only happens once or twice per year. jest to bardzo rzadkie, zdarza się tylko raz czy dwa razy w roku, On average. When średnio. we do that, a very large move ensues. Why do I show you that? Well, we are I kiedy to się dzieje, może zapoczątkować różne ruchy. below the 40 as we speak, so we can be prepared for a relatively large move. Czyli możemy być przygotowani na relatywnie duży ruch. Now, looking at the weekly RSI of Bitcoin, Jeżeli będziemy patrzeć na tygodniowe RSI Bitcoina, we see a few things. Number też można zauważyć parę rzeczy. one, this level, 56. Mamy poziom 55. If you look back in history, this represents bull or bear. Jeżeli spojrzymy w historię, to reprezentuje, czy jesteśmy byczo nastawieni, czy negatywnie. Anytime we've been below this Za każdym razem, kiedy byliśmy poniżej tej granicy, 56 level, czyli 56, we're in a bear market. jesteśmy w granicach, można tutaj powiedzieć, bessy, czyli bessa panuje. Anytime we've been above, we're in a bull market. And Za każdym razem, kiedy jesteśmy powyżej, no to jest oczywiście bull market, hossa. it goes back since Bitcoin started. I to zaczyna się od Bitcoina, kiedy się tutaj zaczął. This is the level I want you to watch on a weekly. Where are we? I to jest oczywiście tygodniowy wykres. Jeżeli nie wiecie, a ktoś wam pokazuje z TradingView, osoby są tutaj nowe, no to zawsze tutaj mamy albo weekly, czyli tygodniowe świece, dzienne to będzie D, inne tak samo inaczej. Tylko mówię dla tych osób, które są po raz pierwszy. Now we're above it. We're at 66. We're looking very good W tym momencie struktura wygląda świetnie, jesteśmy powyżej 66 w granicach. structurally as well, knowing that we made our low back here Wiemy, że 3 grudnia 2018 roku mieliśmy 31, in najniższy punkt. December 2018. We also know that we made our higher low in March 2020. Drugi co do wielkości, najniższy wskaźnik był w marcu 2020 roku. Pamiętacie, tak? Love this structure because we made a high here. What we want to see Należy pokochać tą strukturę, bo mamy coraz to wyższe te wyniki w tych spadkach. Bitcoin to do on the RSI is to make a higher high than this one to continue.
I żeby ta struktura była zachowana, musimy tutaj dojść do tych wyższych struktur też na właśnie tym wykresie. Our solid market structure for the past couple years in Bitcoin. Now, the stochastic RSI, Stochastic RSI. we're taking a look at this. If you watch our videos, we said to put some more respect on the stochastic RSI. Jeżeli oglądasz nasze wideo, nieraz mówiliśmy o tym, żeby respektować to właśnie, albo ten właśnie wskaźnik Stochastic RSI Weekly. na tygodniowym. These weekly crosses are major. Bo te tygodniowe przecięcia są bardzo ważne. And if you go back in time, anytime we had a weekly cross up or down, Za każdym razem, kiedy mieliśmy taki w przeszłości przecięcie, czy to na samej górze, czy na samej dole, it's been significant. Look to jest bardzo znaczące dla ceny Bitcoina. at this weekly cross here, look at what happened afterwards. You can go back in time and look at some of the crosses here, back when we were at 3,000. Można też zobaczyć na $3000, gdzie byliśmy 10 grudnia 2018 roku. And what happened after that, we went from 3,000 to 14. These weekly stochastic crosses is something I would like you to watch. Now, if you enjoy our channel, it's more than likely because we take a couple steps back, we look at the big picture, because that is where all your money is won or lost, in the big picture. Not the day to day, the hour to hour, it's the big picture. So pay attention Także te ruchy oznaczają duże ruchy też. to the big picture. Also, the ADX I należy spojrzeć na to z wyższej perspektywy. and DI. It tells us a lot of information that these other indicators are not. It tells us also the Ten ostatni wskaźnik mówi nam też o DI, momentum with this yellow line here is up above that 25. So momentum is strong. We know that the stochastic RSI, we had a cross up. We still have momentum going up. So czyli w momencie, kiedy ten wskaźnik mówi nam też o wzroście, tak samo Stochastic RSI our momentum on each i momentum na każdym z nich, czyli taki moment, można powiedzieć, obrotowy, is very bullish, jest to oznaka pozytywnego Bitcoina, wzrostów. and it shows that we have more room for growth. I mamy jeszcze więcej pola do wzrostów. And we've also been in a bullish trend since April. I jesteśmy też na tym ostatnim wykresie od kwietnia, końca kwietnia 2020 roku, ADX and DI, we have a czyli ADX i DI. Dokładnie, zabrakło mi ADX w ostatniej wypowiedzi. course on this for free for a limited time at cryptocrewuniversity.com, where you can take it right now. And if you did and you paid attention to the weekly chart, you would have bought Bitcoin here. Jeżeli byś tylko stosował te wykresy, to najprawdopodobniej byś kupił Bitcoina w tych granicach. 27 kwiecień, On April 27th, when Bitcoin was at 7,000 and gdy Bitcoin był w granicach $7000. change. Czyli nie pokazuje, że 3-4 tysiące od razu byście weszli. Za to go też szanuję, że nie jest aż tak przepiękny, jak niektóre konta demo w Polsce są pokazywane. Tylko po prostu mówi, żebyśmy weszli gdzieś miesiąc, 2 miesiące później i jest super. Just following that strategy, right? So we're starting to understand the market and what's happening, but let's Zaczynamy rozumieć market i widzimy, co się dzieje. understand the market structure, because there's something major going on. And if we're going to make a trade setup and we're going to think like a professional trader Jeżeli będziemy myśleć jak profesjonaliści, traderzy and get on our professional trader hat, i założymy taką czapę tradera, profesjonalną oczywiście, można sobie napisać małą literkę T, jestem traderem, założyć krawat, garnitur, jak to często powtarzam, i będziesz ekspertem, tak, w swoim domu. you have to understand the market structure Wtedy zrozumiesz też strukturę marketu and how critical this is to a successful trade. i jak bardzo ważne jest to dla sukcesu w tradzie. Right? We know that this white line is incredibly important. Wiemy, że ta biała linia jest bardzo ważna. It's 12K, To jest 12K, $12,000, right? It's like 11,990. 11,990. Dlatego on tutaj w tą środę robi często dobre te audycje, bo po jakimś ważnym ruchu. We'll call it 12K to keep it simple. Why is this important? Well, Dlaczego to jest ważne? in this channel we look left. Bo na tym kanale zawsze patrzymy w lewo, na wykresie.
I teraz te osoby, które nienawidzą oczywiście Crypto University, mówią: chłopie, ja już to tyle razy widziałem, to w lewo, więc wypadł panie z tym analitykiem technicznym, bo co ja tutaj się więcej dowiem, jak on mi tu lewo pokazuje. No, niektórzy pokazują pod względem historii to, co może się wydarzyć w przyszłości, a niektórzy tą historię wymazują, żeby czasami nie spowodować dojścia do tej historii jeszcze raz. This is why you're having more success as a trader, because you come here, you get these tips, you get these techniques, and you're looking left and you're saying, okay, 12K. Dlatego jeżeli spojrzymy sobie historycznie, na ostatni tutaj, kiedy byliśmy na $12,000 przy tej cenie, Has been major resistance, not for a czyli to była główna linia oporu. week or a couple months, it's been for 3 years. 3 years critical resistance. Przez 3 lata Meaning we've had some wicks pop through like we mieliśmy jakieś wyskoki tymczasowe, did here and here and here, but we have not, I repeat, not had a candle close as support. ale nie mieliśmy oczywiście świecy całej zamkniętej jako linia wsparcia. Zobaczcie, tutaj na chwilę przejdę na Twittera, dodam tą wiadomość też dzisiaj na oczywiście kanale BitHub, bo tam będą wiadomości o 19, ale tutaj też przynajmniej od razu się dowiecie. Zobaczcie, ile dni to jest. To nie jest ile tygodni utrzymaliśmy się, tylko ile dni. 43 dni w 2017-18 i można dodać do tego parę dni później, tak? Także to jest gruba bariera, w której teraz się znajdujemy. Chodzi o to, żeby się utrzymać albo być przynajmniej w tej granicy $12,000, żeby nie spaść z tej granicy, bo to jest bardzo ważna, można powiedzieć, bariera nasza, która została właśnie przekroczona i miejmy nadzieję, że nas popchnie jeszcze wyżej. A jest bardzo dużo pozytywnych wiadomości. PayPal wchodzi, ale on się tym akurat nie zajmuje, ale PayPal na przykład, jakaś wiadomość tutaj, 10%, kolejna firma z Wielkiej Brytanii, która inwestuje potężne pieniądze, prawdopodobnie, bo jeszcze nie jest to zapięte, powiedzmy tak, no ale tutaj mamy też informację, że to jest bardzo ważna granica. Now you may say, well, Steve, how about this candle that we have here? Its head is peeking through. I widzimy, że ta świeca wyskakuje tutaj poza tą granicę. Completely irrelevant. To nie jest ważne teraz. This candle hasn't closed yet, Ta świeca jeszcze się po prostu nie zamknęła, tygodniowa. right? You have to wait for the candle to close. Musimy poczekać, aż ta świeca się zamknie. However you cut it, no matter how you look at this, Obojętnie jak na to patrzysz, this is major resistance, to jest główna linia oporu. 12K. It's a major market structure. To jest główna struktura teraz tego marketu do przeskoczenia. Mówiłem też wcześniej o tym, że stare ręce czy starzy hodlerzy zaczynają wyprzedawać często górnicy przy $12,000. Też to się dzieje często przez górników, którzy mogą sobie na to pozwolić, żeby innych wykosić. Można powiedzieć, bo po prostu cena wtedy spada, a górnicy też mogą między sobą rywalizować. Delikatnie oczywiście, tutaj nie mówimy w takim wyższym aspekcie, ale on właśnie dodaje tą główną barierę, 12,000. Level that we have to understand what is happening. You can see that we created a low here at 3,000. We came up, we got Wiemy, że mieliśmy 3,000, wyszliśmy na 12, tutaj 13,800 chyba było, tak? rejected by 12K. What I love is that we created a higher low. Potem, co mi się podoba na tym wykresie, to jest to, że wykreowaliśmy wyższy dół, czyli nie spadliśmy niżej na 2100, czy 2000, czy $1,000 z Bitcoinem, tylko wyżej, 5500. Here, back around, this was the golden zone, right? We had a golden zone here and here. So this was the higher low. Love to see that. Then we bounced right back into the 12K and our rejection point was pretty solid. I doszliśmy do tych 12 prawie tysięcy i gdzie się odbiliśmy, to było przy 10 000 około, 10,100, 10,200. Wszyscy przepowiadali, że jeszcze raz zniesiemy albo zejdziemy do tej luki CME na 9,700, ale mamy solidny fundament w tym momencie. We showed a tremendous amount of respect here, and this is also critical going into a trade setup to understand on a naked chart. This is a naked chart, right? What's going on? I to jest ważne do tego, żeby zrozumieć na tym nagim wykresie,
co tak się dzieje. If we draw our line here, you can see Bo jeżeli dorysujemy tutaj jakieś linie, that when we came into this area of support here. doszliśmy do tej linii wsparcia. You can see it was resistance week after week after week after week. Wcześniej ona była linią oporu, tak samo przez tygodnie, pamiętajmy. And again, if you follow our channel, back here when we went below 9K, Jeżeli podążasz za naszym kanałem, wiesz, że w tym momencie, gdzieś tu byliśmy w granicach 8-9 tysięcy 22 czerwca, we kept everybody level-headed. mówiliśmy wszystkim, żeby spokojnie tutaj podchodzić do tradingu, Take a deep breath. I żeby wziąć głęboki oddech. know everybody's very bearish, Wiemy, że wszyscy są w tym momencie, albo w tamtym momencie byli niedźwiedzi, but again, we didn't break market structure. We ale nie zniszczyliśmy tej struktury marketu wcześniej ustanowionej were still very bullish. There was no indications in the facts and the charts. i nie mieliśmy też jakichś tutaj znaczników, żeby zejść po prostu niżej, For you to be fearful. And then żeby być bardziej wystraszonym. we went up, we tested here, Doszliśmy do 212 tysięcy and when we came back, there i kiedy spadliśmy do 10200, was a lot of fear in the community as well. było bardzo dużo strachu w społeczności. And we kept everybody level-headed. We said, look, Bitcoin is showing a lot of respect to what used to be our resistance is now our support. I Bitcoin pokazał nam dużo respektu w tamtych właśnie granicach, dużo linii wsparcia. Stay level-headed. We're still bullish. We're still in a bull market. I nadal jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i można powiedzieć, że przygotowani na kolejne wzrosty. Nothing has changed. Nic się nie And zmieniło. here we are above 12K. I teraz jesteśmy właśnie w tych granicach powyżej 12 tysięcy dolarów. So we have to understand all of these pieces to the puzzle Żeby zrozumieć to wszystko, musimy zrozumieć też, gdzie tutaj się znajdujemy z tą ceną, tak? to create I te wszystkie znaczniki, cena, jak bardzo ważny jest ten wskaźnik 12 tysięcy. a very technically sound, very wise trade setup. And again, I want you to picture being at the casino. You're at I powinniśmy wyobrazić sobie taką sytuację, jakbyśmy byli w kasynie. the casino, you're at the craps table, you're rolling the dice. You're I właśnie jesteśmy tutaj przy jednym ze stołów, rzucamy, powiedzmy, kostką. gambling. You're having fun, but you're gambling. Masz oczywiście dużo szczęścia w tym, że jesteś w tym kasynie, ale po prostu uprawiasz hazard. You don't have a competitive advantage with all the other people Bo nie masz tutaj jakiejś przewagi nad tymi ludźmi, z którymi grasz. throwing the dice. What I'm going to share with you in this video, you will have a competitive advantage. Bo wtedy wszystko zależy na szczęściu, tak? A tutaj, co on chce pokazać w tym wideo, że faktycznie masz taką przewagę. Because everybody, mostly everybody in trading, historically, is throwing the dice. Bo historycznie każdy z osób, które prowadzi analizę techniczną, historycznie też pokazuje albo rzuca tą kostką. And you have to remember, anytime you buy Bitcoin, you're buying it from some person on the other side of the screen. I zazwyczaj, kiedy kupujesz Bitcoina, to kupujesz go od drugiej osoby z drugiej strony monitora. And you need to have a competitive advantage over them. You I musisz mieć przewagę nad nimi. need to be wiser than them, smarter than them, understanding the market structure better than them. And then you will have a lot more success I wtedy zrozumiesz ten cały sukces as a trader. jako trader. Okay, so that's the mindset that I want you to get into during this video. So now we're well equipped. We understand the market structure. We understand the HV. We understand the RSI, the stochastic RSI, the ADX and DI. We've got a very good W tym momencie rozumiemy wszystko, tak? Czyli tą strukturę marketu pod każdym z tych wykresów. spectrum of what's going on in the market. There's one more factor I want you to look at, the Fear and Greed Index. Jeszcze jeden wykres, który tutaj pokażę, to jest Fear and Greed Index, który często spoglądamy, czyli strachu i chciwości. This is something a lot of people want to spread poo-poo on, Dużo osób mówi, że to nieważny ten wykres, but the facts are the facts. ale fakty są faktami. We've been following this for well over a year, I podążamy za tym wykresem od ponad roku. and it's helped us accurately predict the market moves, the I pokazuje nam, jak precyzyjnie przewidzieć ruchy marketu. major ones, for the last year. Główne przez
ostatni rok. For the better part of 6 months, we've been talking about this 37 to 38 level. Przez dłuższą część 6 miesięcy byliśmy na tych 37-40 poziomie. And how that is the market structure. Why? When you look left and you look at the history, it dates back for a couple years, 37, 38, being the key level of support or resistance, and we held that level all the way through the last 6 months. Dlaczego? Bo to historycznie byliśmy w tych poziomach, kiedy nam przewidziały właśnie różne tutaj wzrosty, upadki, wzloty. When there was a lot of fear in the market, we remained bullish simply based on the facts. Kiedy było dużo strachu na markecie, my byliśmy po drugiej stronie, bardziej pozytywnie nastawieni tylko dlatego, że wiedzieliśmy o tym wykresie i faktach. Now, we looked at this mini trend. We're in a mini trend right now. Jesteśmy teraz w takim mini trendzie w górę And this is very important. i to jest bardzo ważne. Oh, by the way, I don't know if I said this, but this video is not financial advice, so I'm not your financial advisor. Aha, żeby nie zapominać, to nie jest financial advice, czyli nie pomagamy tutaj finansowo, to jest po prostu opinia tej osoby za mikrofonem. Everything in this video is my opinion and my opinion only. Now, back here in early September, we started our mini trend. We started creating higher low after higher low. We We wrześniu wykreowaliśmy taki mini trend, który jest nadal wzrostowy. started creating higher highs. Cały czas mamy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe doły. What I love about this, where we're at right now, we're at 61. Jesteśmy dopiero na 61. It's highly probable that we're going up from here. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze pójdziemy wyżej z tym. Highly probable. And here's the reason why. I to jest powód dlaczego. Look left. There's Patrzmy w lewo. no resistance levels here. We've broken them all. The next Możemy patrzeć w lewo, bo ci, którzy słuchali wcześniej, no to po prostu już ich nie ma, jak powiedzieliśmy o lewo, tak? Także możemy słuchać dalej. level is 71. It's highly probable that we will go to a minimum of 71. Czyli dlaczego to jest prawdopodobne? Bo jeżeli sobie weźmiemy historycznie, 29 lipiec, gdzieś tam na tej górce, tej struktury najwyższej, byliśmy na 71, a jesteśmy dopiero na 61, także jeszcze mamy prawdopodobieństwa wzrostu. With that, price generally follows, right? We have to understand how this game works in order to see how we're going to play it Musimy po prostu zrozumieć, jak to działa. better than the person on the other side of the screen. It's highly probable we're going to come up here at a minimum to Bardzo prawdopodobne, że minimum, do jakiego dojdziemy, to jest 71. 71. We're at 61 now. Jesteśmy na 61. Now that we know all that, we can put the pieces to the puzzle together. Teraz, wiedząc to wszystko, możemy te wszystkie puzzle ułożyć w jedną wielką całość And understand how to make a disciplined trade, i możemy zrozumieć, jak zrobić zdyscyplinowany trade a trade like a professional, because profesjonalisty. your biggest question right now is, should I buy more Bitcoin? Bo pewnie twoje najważniejsze pytanie dzisiaj jest, czy mam kupić więcej bitcoinów? Or should I wait for a dip? Czy powinienem poczekać na spadek? Thus the two probable things, scenarios that are replaying in your mind. Czy te dwie rzeczy czasami nie są zadawane w twoim umyśle? As we smash through 12K, right? So we're going to jump straight into it. Now, if you're somebody that wants to have more success, Zaraz sobie tutaj sprawdzimy oczywiście to. by the way, that'll be linked down below. So now it's time to put the pieces to the puzzle. Understanding everything we just discussed, we know that 12K is highly important. Wiemy, że $12,000 jest bardzo ważne. We understand that our momentum is heading upwards. We have Wiemy, że nasze momentum na różnych tutaj wykresach idzie w górę. the fear and greed to show us, hey, Tak samo Fear and Greed Index. this momentum is heading upwards. We have the ADX and DI. Hey, we Mamy ADX i AI. still have momentum to the upside. We have the stochastic RSI. Stochastic, który też jest pozytywny. Hey, we should have momentum. We understand that a major move is coming. Widzimy, że główny ruch nadchodzi. We don't know for certain which way Nie wiemy, w którym kierunku. the cookie is going to crumble. With that, we're going to have our smart trade setup that Ale z tym będziemy mieć tutaj smart trade setup, czyli will protect you, right? Now, when you're looking at a trade setup, there is one major component that a lot of people forget because
Żeby właśnie taki trade wykonać, to trzeba jeszcze pamiętać o jednym ważnym komponencie, They're at that table with the dice and gdzie jesteśmy właśnie przy tym stole, rzucamy kostką, they're gambling, but not you anymore. You're ale ty już nie jesteś hazardzistą, bo going to be smarter than them. powinieneś być mądrzejszy od nich, You're going to have a competitive advantage compared to them. bo masz przewagę, I want you to understand risk and reward ratio. bo chcę pokazać ci stosunek wygranej do straty. Now, a lot of people will say, you know what, Steve? We passed this 12K. Let's just roll the dice. Let's buy now. I'm selling my house. I'm buying more Bitcoin now. Jeżeli byś mnie zapytał w tym momencie, że dobra, kupuję przy $12,000, rzucam tą kostką i pytasz mnie, czy to jest poprawna. Sprzedaję dom, sprzedaję wszystko. Now, that would be silly. Why? To byłoby głupie. Dlaczego? Because the risk to reward ratio is really terrible. Bo stosunek ryzyka do nagrody za to ryzyko jest straszny. And there's one reason for that. Jest to jeden powód. Dlaczego? And it's because we haven't broken through technically this Bo nie przebyliśmy technicznie jeszcze tej granicy $12,000. level and we haven't confirmed this level. Nie potwierdziliśmy też tego poziomu. Meaning we've had some candles break through. Oczywiście, mieliśmy jakieś świece, które wychodziły, powiedzmy, niciami poza, Back here knotami, in August, back here in July of this year, but we didn't confirm. ale nie potwierdziliśmy jeszcze tego wzrostu. We haven't confirmed that this level is support in over 3 years. Przez 3 lata nie potwierdziliśmy jeszcze, dlatego, że dzisiaj się cieszymy, to nie do końca jest, można powiedzieć, już wygrana na tygodniowej świecy. haven't done that since 2017. Od 2017 roku tego nie zrobiliśmy. We had one candle, the first candle of 2018, Mieliśmy tylko jedną świecę w 2018. confirm as support. All the others have been below in the history of Bitcoin. Right? In order to make a wise investment, Żeby mieć właśnie taki mądry albo mądrą inwestycję, wise trade, you have to think about risk and reward. musimy myśleć o tym stosunku ryzyka do wygranej. Right? It's are you risking $1 to Czy ryzykujesz dolara, czy make a dollar? żeby mieć jeszcze jednego dolara? How good is that? Jakie ryzyko jest potrzebne w tym, Risk a dollar to make a dollar. żeby zaryzykować dolara do kolejnego dolara? It's like if you buy a scratch ticket, the risk to reward ratio is horrendous. Na przykład, jeżeli kupujesz zdrabki, no to też mamy to ryzyko straszne, bo wiemy, ile razy możemy przegrać, zanim cokolwiek wygramy. You're spending a dollar to make 72 cents. Kupujemy dolara, żeby zarobić 72 centy na przykład. Kupujemy scratch card za dolara. That's not my opinion. Those are facts. So if you I to nie jest moja opinia, to są fakty. think about, okay, I want to be a gambler, you can Ale jeżeli chcesz być hazardzistą, możesz nim być, oczywiście. go buy a bunch of scratch tickets, Możesz kupić dużo zdrapek but your risk to reward ratio is horrific. It's i wtedy, jeżeli mamy to stosunek ryzyka do wygranej, jest naprawdę straszne horrific. You risk a dollar to make 72 cents. i ryzykujesz 70, a bardziej dolara, żeby wygrać 70 centów. Think about that. Who would do that? Kto by to zrobił? A lot of people do it. They want to get rich quick, but Ale bardzo dużo osób chce to zrobić, bo chcą po prostu być bogaci bardzo szybko. not you. Now you're a disciplined investor. A teraz jesteś już zdyscyplinowanym inwestorem, So the risk to reward ratio here is horrific. It's horrific because we have nothing confirmed. nie mamy tutaj nic potwierdzonego, także I want you to think about this 12K level. As soon as we break through this level and confirm as support, then you can make a wise decision because your risk is very minimal. dopiero jak właśnie wyjdziemy powyżej 12, będziemy mieć to potwierdzenie na tygodniowej świecy, wtedy jesteś w domu. And your reward is substantial. I twoja wygrana jest o wiele większa. Right now, your risk is high. W tym momencie twoje ryzyko jest wysokie, Why? Because we've been rejected from 12K here, bo here, byliśmy już here, nieraz odparci od tej ceny. here, and here. In fact, we've been Parę razy pokazuję. rejected from 12K for 3 years. So
right now the probability is very low, and we need confirmation for the probability to be substantially higher at a profitable trade, right? Simply put, Potrzebujemy po prostu potwierdzenia. you want to wait, and again, we're on a weekly chart. You want to wait for this candle to close, which Jeżeli chodzi o mnie, czyli o Crypto University, to po prostu chcesz poczekać. will close in 4 days, and then you want Za 4 dni, jak się w niedzielę zakończy ta świeca powyżej $12,000 confirmation of i mamy to potwierdzenie, support, and when you do, you can then make a wise trade. wtedy możemy wejść w taki mądry trade. Let's say, for example, you make a trade at 12K, right? You buy one Bitcoin just to keep it Wyobraźmy sobie, że kupujemy Bitcoina za $12,000. really, really simple. You buy one Bitcoin at 12K, right? Let's say you risk to go down to 11K. You risk losing $1,000, and let's say that you put your stop loss, you take your profits up at 16K. Powiedzmy, że kupujesz za te 12 tysięcy. Twoje ryzyko to jest 11 tysięcy i wychodzisz. Drugi stop loss, powiedzmy, czy chciałbyś jeszcze tu wyjść i wyjść z tego, to jest $16,000. Right? You're risking 1,000 to make 4,000. Ryzykujesz 1,000, żeby zarobić 4,000. That's much better. You're risking 1,000 to make 4,000. To jest o wiele lepsze. And your risk is very little, because if we confirm on support on this 12K level, Bo jeżeli potwierdzimy $12,000, zapniemy ten rejon, it's the most powerful thing to happen in Bitcoin in potentially in many, many years. to będzie najlepsza oznaka zakończenia tego fatum nad Bitcoinem od wielu lat. Okay? Just looking at the facts and the charts. But if you don't want to wait all of that time, I have a solution. We're on a weekly chart, but you can come down here to the 4-day chart. Jeżeli nie chcesz czekać tak długo, możesz przejść też na 4-dniowe wykresy And it'll be a little bit cleaner, and you'll wait a lot less time. i będzie to dla ciebie bardziej przezroczyste. But as we zoom out, you can still see very clearly we have no candle confirmed as support for over 3 years. Nawet tutaj nie mamy żadnego potwierdzenia na 4-dniowym wykresie przez ostatnie 3 lata, żebyśmy byli przez 4 dni powyżej. Czyli dzisiaj mamy pierwszy dzień, liczymy te dni tak sobie wszyscy razem, tak? Pierwszy dzień, drugi, trzeci, czwarty. Przy czwartym, jeżeli będziemy mieć potwierdzenie, można już szybciej na przykład wejść. No ale to tak nam nic nie daje, bo dzisiaj mamy środa, czwartek, piątek, sobota, no dzień wcześniej, wtedy może stwierdzimy. This is back here in 2017, right? On a 4-day chart. So this will help you wait less time, right? Here's our candle right now. This candle closes in 1 day from now. So in 1 day from now, this will close. What if it closes above, Steve? Does that mean? Aha, czyli on tutaj mówi inaczej, bo ta świeca się zamknie za 1 dzień, 14 godzin, czyli 1 dzień powiedzmy, 12 godzin. Co dzisiaj mamy? Środę, czwartek i tak jeszcze pół dnia. Piątek rano gdzieś ta świeca się tutaj zakończy. Musicie sami sobie wejść w 4-dniowe, albo ktoś w wiadomości napisze dokładniej czasu polskiego, kiedy ona się kończy i wtedy można wejść wcześniej, jeżeli na tej 4-dniowej świecy wcześniej będzie chciał ktoś wejść, bo już nie mogę wytrzymać do tej niedzielnej świecy. We've confirmed as support. No. Confirmed as support is a candle above here holding support. So you would have to wait 4 more days. So 5 days total to get a confirmation. A jeszcze byś musiał poczekać też na potwierdzenie tej świecy, jeżeli nie byłaby potwierdzona w tej, że wyszliśmy powyżej 10, no wtedy tak nam to nic nie daje. Meaning you put your stop loss down here at 10K. Same scenario, you buy at 12K, right? A zobaczmy jeszcze inny scenariusz. Kupujemy za 12 tysięcy, dajemy stop lossa na 10. You buy at 12K, you buy one Bitcoin, and you put your stop loss down here at 10K because you're looking at market structure, you look left and you're like, hey, 10K has been significant for a long period of time, and it's been significant. Here, it's Bo uważasz, że 10 tysięcy to jest bardzo ważne, raczej niżej nie spadniemy, czyli ryzykujesz $2,000, tak? our support. If we break through it, we're in trouble. Very wise trade. You buy at 12K, you put your stop here at 10K, you risk 2,000 to make 8,000. Czyli ryzykujesz, że stracisz najpierw $2,000, żeby zarobić 8 tysięcy. Why? Because you're looking at the bigger picture.
Dlaczego? Bo patrzysz wtedy na potwierdzone wejście, czyli w tych 10 000 dolarów, bo... And you're like, hey, I'm looking over here at these candles, and over here around 20, we've had some trouble. Bo dopiero będziemy mieć gdzieś tutaj granicę w 20 000 dolarów. Jeżeli potwierdzimy tą świecą. I'm going to put my take profit up here at 20. I'm risking. I wtedy jest to ryzyko o wiele lepsze, bo 20 000 do 2000 straty, czyli inaczej. 8 000 wygranej do 2000 straty przy 10, jeżeli miałoby spaść, to jest już lepsza dewiza na wygraną. 2,000 to make 8,000, a very strong ratio, right? That is how you start to think about this game differently. You're not at the craps table rolling the dice. I wtedy masz tutaj ten stosunek ryzyka, nie jesteś przy tym stole, nie rzucasz kostką. So you're not like, hey, I think I should buy. A whole bunch of people on social media said I should buy. Bo dużo osób na przykład mówi na social mediach, że trzeba kupić, to jest ten moment. I think I'm gonna sell my house and buy everything. I w tym momencie sprzedaje dom i kupuje wszystko w Bitcoinie. Now you're making a disciplined trade. A wise I to nie jest za poprawny trade, albo możesz zrobić taki zdyscyplinowany, trade based on the facts and the charts. gdzie bazujemy na faktach This is how I want you to start to think. i tak macie zacząć myśleć. Tak mówi Crypto University. If you watch my videos, you've learned a tremendous amount about trading. Jeżeli oglądałeś jego wideo, nieraz o tym się dowiedziałeś. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Okej, czyli mamy to, bo potem już oczywiście są tutaj płatne lekcje, ale daje nam dużo informacji za free, daje linka do głównego jego kanału oczywiście i zapraszam też na danie łapę w górę. Czyli teraz wiecie, czy warto już inwestować 12 000 dolarów, czy nie. Na takim stosunku ryzyka do wygranej. Życzę Wam wspaniałego dnia z wygraną w Bitcoinie. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.